Cześć, witam Was Energik w kolejnym unboxingu, dużo tych unboxingów i zanim przejdziemy do rozpakowywania tej oto gry, kilka słów wyjaśnienia. Grę, którą otrzymałem, pudełko z edycją kolekcjonerską otrzymałem od firmy PlayOn Polska, jest to gra Mato Anomalies i od razu powiem Wam tak, że w tą grę nie grałem i prawdopodobnie w nią nie zagram, ponieważ nie jestem odbiorcą takich treści, ale żeby być w porządku względem PlayOna, który wysłał mi tą właśnie dość sporą kolekcjonerkę, postanowiłem zrobić unboxing. Kilka słów na temat samej gry. Tytuł jest chińskiego dewelopera i taki mój krótki research potwierdził tylko to, czego się spodziewałem. Zupełnie nie znam żadnej gry od tego dewelopera, a ten tytuł jest chyba ich jedną z największych do tej pory produkcji. Grę można kupić w całkiem dobrej cenie, bo na Allegro chyba 164 zł w wersji na PlayStation 5, co jest całkiem przystępną ceną, patrząc przy aktualnych cenach gier. Natomiast jeżeli chodzi o edycję kolekcjonerską, nie mam zielonego pojęcia. W Polsce nie jest ona dostępna. Ja nie wiem, czy ona jest tylko może dostępna w Chinach, bo próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tej kolekcjonerki na internecie i mi się nie udało, więc nie wiem, ile ona może kosztować i gdzie jest dostępna. Jeżeli chodzi o samą grę, jest to RPG z grafiką taką cel shadingową. Mamy dwójkę bohaterów do wyboru, detektywa i egzorcystę. I naszym celem jest zbadanie tajemnic miasta Mato tytułowego. Tyle mogę Wam powiedzieć. Niestety są to lakoniczne informacje i tak jak mówię, raczej jest to unboxing, nie recenzja, ale recenzji raczej się tej gry nie spodziewajcie. Tak jak mówię, nie jestem odbiorcą JRPG-ów, czy tam raczej tu w tym wypadku chińskich RPGów, chociaż gra jest mocno taka właśnie nawiązująca do typowo mangowych przedstawicieli tego gatunku, czyli bardziej szkoła japońska. Dobra, nie przedłużając, zobaczmy, pudło jest naprawdę duże, słuchajcie, ja powiem Wam, że aż się nie spodziewałem. Z tego co zdążyłem zauważyć, są dwie edycje kolekcjonerskie i w każdej mamy inną figurkę bohatera. Nie wiem, czy to jest, podejrzewam, że to nie jest losowe, tylko dostaniemy tego bohatera, który jest tutaj na pudełku. On się nazywa Gram. Figurka jest dosyć duża, skala 1:7, także pewnie dlatego takie duże pudełko. Dobra, jeszcze nie wspomniałem, deweloperem tej gry jest Aerovis, tak jak mówię, mało znany deweloper, chiński deweloper, a wydawcą Prime Matter, w Polsce wydawcą gry jest oczywiście PlayOn Polska. Dobra, ostatnio to powiem Wam, od PlayOnu te kolekcjonerki to po prostu masakra, jakie to jest wielkie. Delikatnie wyjmuję, wszystko ładnie opakowane. Mamy tutaj folię. Ciekawe, czy uda mi się jakąś ją tutaj rozsądnie zerwać. Będzie głośno teraz, zatkajcie uszy. Jedno jest. Wiem, że było głośno, przepraszam. Nie wiedziałem, tak jak mówię, nie otwierałem jeszcze tej kolekcjonerki. Chciałem to zrobić na filmie. Także jak widzicie, jest ona całkowicie zapieczętowana. Nie wiem, co jest w środku. Staram się tak otworzyć, żeby nie podglądać, co jest w środku, żeby sobie potem samemu to zobaczyć z Wami i mieć niespodziankę. Dobra. Dobra, mamy pudełko ogarnięte. Jest ono z takiej, podejrzewam, że tu jest góra. Dobra, zdejmuję. O, figurka wcale taka duża chyba nie jest. Więc mamy figurkę, ale to jest chyba figurka, słuchajcie, do złożenia. Jest ona bardzo dobrze zabezpieczona. Słuchajcie, na razie mamy taką figurkę bez głowy. Szukam reszty, gdzie to jest pokitrane. Mamy muzykę na płycie CD. Wszystko jest po chińsku, znaczy są angielskie napisy, ale obok są chińskie, więc wydaje mi się, że może tak być, że ta kolekcjonerka jest właśnie na rynek chiński. Słuchajcie, certyfikat autentyczności i co ciekawe, wyprodukowano tych kolekcjonerek tylko 200 sztuk. Moja ma numer 101
na 200. Dlatego nie mogłem znaleźć na internecie żadnych informacji o tej kolekcjonerce, bo powstało tylko 200 sztuk. Także mamy certyfikat autentyczności. No tym to się jaram. Teraz się jaram, nie? Teraz jak zobaczyłem, że to jest taka rzadka rzecz, to teraz jestem zajarany tym. Ok, tu mamy miecz. Mamy miecz naszej postaci. Zaraz będziemy to montować. Ja tylko sobie to wszystko powyciągam, bo to jest dobrze pochwytrane tutaj. Mamy głowę, czyli mamy głowę tego typa takiego, który przypomina mi postać z tęczu. Z taką maską na twarzy. Ok. I mamy jeszcze tutaj, ojej, podstawę bardzo ciężką. Mamy z logiem dewelopera, czyli Arrowis. Ok. Patrzę, gdzie tu ta gra jest. Ojej, mamy jeszcze artbook. Chociaż nie jest to pełnowymiarowy artbook, trzeba przyznać, że no nie jest to artbook, który mógłbym nazwać wersją demo artbooka. Jest nawet całkiem porządny. Zaraz go sobie otworzymy, tylko jeszcze sprawdzam, czy gdzieś tutaj jest w ogóle gra. Bo jej nie widzę. Nie wiem, może nie ma tutaj gry, może to tylko jest ten. O, ciekawe. Wszystko pootwierałem i tu gry nie widzę. Chyba bez gry dostałem, chyba tylko sama ta. Jest to możliwe, bo jeżeli wersja jest chińska, no to jest bez gry. Ok, chyba nie ma gry. Słuchajcie, jeszcze sprawdzę raz, ale chyba gry nie ma. Teraz są taka moda, że są kolekcjonerki bez gier. I chyba to jest właśnie taka kolekcjonerka, która tej gry nie posiada. No nie wiem, wydaje mi się, że nie ma, bo inaczej to jest sklejone, także nie byłoby gdzie tej gry schować tak naprawdę, tak jak patrzę tutaj. Także wydaje mi się, że gry tutaj nie ma. No dobra, trudno. Nawet dla mnie i lepiej, bo i tak bym nie grał, więc spoko. Ok, złóżmy tą figurkę. Ja sobie ją tutaj powolutku jakoś zmontuję. Nie wiem, czy to dobrze wkładam, kurde, teraz. A, źle wkładam, no tak. O, figurka jest dosyć ciężka, powiem Wam. O, głowa jest na magnes, bardzo fajnie, zobaczcie, pyk i już. To jest, powiem Wam, taki, wydaje mi się, że raczej takich figurek, że tak powiem, na wyższej jakości, że mamy to na przykład głowy są na magnes, nie? Bo normalnie to jest wkładasz, a tutaj mamy na magnes, pyk. I tak się prezentuje. Powiem Wam, że figurka jest ładna. Jest to, powiedzmy, nie wiem czy jest podobna do gry, ale to jak jest wykonana, te wszystkie tatuaże, które ma na rękach, tutaj na klatce piersiowej, naprawdę wygląda spoko. Ładnie wykonane są też materiały, to wszystko cały jest plastik, sama figurka jest dosyć ciężka, nawet podstawa jest pokryta zamszem, także no, powiem Wam, że pod tym kątem mam wrażenie, że figurka jest naprawdę taka, można powiedzieć, nie wiem czy nazwałbym ją premium, ale taką pół premium, myślę, że to bym mógł powiedzieć, że figurka jest taka zbliżona do wersji premium, naprawdę spoko. Dobra, mamy ten certyfikat. Jeżeli chodzi o płytę CD, to jest w ogóle ciekawe, bo ta płyta CD, słuchajcie, nie jest tak jak są normalnie płyty, kupujemy zapakowane w folię, tylko jest jakby w taki woreczek, jak ja często pakuję. Ok. I w środku mamy płytę Myths of Mato. Mamy muzykę z gry. No i artbook jest już normalnie zapakowany, zafoliowany. Nie mam nic ostrego, żeby go tu otworzyć. Nie wiem, czy mi się uda tak ręką. Ale otwórzmy. Przynajmniej coś będę o tej grze wiedział, jak sobie zobaczę w artbooku, nie? Powiem Wam, że ten artbook też jest całkiem nieźle zrobiony, bo ma on ten taki, jest on pokryty tak zwanym materiałem soft touch, czyli takim bardzo miłym w dotyku. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj w artbooku. Jest dosyć gruby, po angielsku, także to spoko. Bardzo tam ładne są te graficzki. Mamy tutaj dużo concept artów. Ja najbardziej lubię, zamiast concept artów, to lubię oglądać na przykład modele 3D, jak są wykonane bez tekstur. Na przykład to mnie zawsze najbardziej interesuje. Ale tu mamy bardzo dużo concept artów, bardzo dużo rysunków, malunków.
Także myślę, że to chociaż tak faktycznie tekstu nie ma tutaj w ogóle, no ale po angielsku są chociaż nazwy. Natomiast no nie jest to taki artbook, który bardzo często w grach jest dorzucany, który jest tak naprawdę demem artbooka, który tylko zachęca do tego, żeby ten artbook kupić. Myślę, że tutaj można mówić, że jest to no może nie pełnoprawny, bo nie jest on pełnowymiarowym artbookiem, ale jest całkiem niezły, tak? Okej, tak to wygląda, słuchajcie. Nie wiem, czy ta gra powinna być w zestawie, czy nie. Nie ma jej. Dla mnie to nie jest problem. Figurka jest naprawdę ładna i myślę, że dla fanów gry to naprawdę bardzo fajna figurka, którą można sobie gdzieś tam postawić. No, tak jak mówię, ona naprawdę wygląda dobrze. Nie jest to figurka taka z niskiej półki, jak to czasami można trafić. Jest naprawdę fajnie, bardzo fajnie ma zrobione te tatuaże. Tatuaże naprawdę spoko, te tatuaże na rękach super. Mogłem taką figurkę mieć, tylko żeby to zamiast gościa z chustą na twarzy, żeby to był Kazuma Kiryu, to bym bardzo chętnie taką figurkę sobie postawił. No i kolejna, ostatnia rzecz, certyfikat, słuchajcie, autentyczności. To jest też ciekawe, że tylko 200 sztuk wyprodukowano na Polskę, więc podejrzewam, że raczej zdobycie tej kolekcjonerki, szansa na jej zdobycie będzie, nie chcę tutaj zapeszać, ale żadna. Niemniej, no, dla fanów fajna rzecz, słuchajcie. Także podsumowując, gra dosyć tania, 169 chyba złotych albo 164 na Allegro ją znalazłem. Jeżeli jesteście fanami tego typu gier, JPEG-ów też, JRPG-ów z cel shadingową grafiką, bardzo takich nawiązujących do takiej stylistyki mangi, no to myślę, że jest to tytuł, który Was powinien zainteresować. Zobaczcie sobie chociaż trailer. Myślę, że z trailera od razu będziecie wiedzieć, czy to jest gra dla Was, czy nie dla Was. Podsumowując, no kolekcjonerka spoko. Także podejrzewam, że to jest zestaw, którego chyba też nie można kupić w ogóle. Także to jest jakby rzecz taka albo wysyłana do influencerów, bardzo możliwe, albo była w bardzo niskim nakładzie, który był tylko dostępny gdzieś może w Chinach i niestety już dzisiaj tej kolekcjonerki nabyć nie można. Tym bardziej jestem też zaskoczony, że pomimo dość niewielkich rozmiarów ta figurka, to pudełko jest takie ogromne. Słuchajcie, to pudełko jest gigantyczne względem tej figurki. No ale pewnie chodziło o dobre zabezpieczenie. Dziękuję firmie Plaion za dostarczenie Plaion Polska, za dostarczenie tej edycji kolekcjonerskiej, limitowanej, nie wiem jak to nazwać, bo to jest naprawdę jakaś rzadkość, jeżeli chodzi o ilość sztuk wydanych na cały świat. Troszkę mi, powiem Wam tak szczerze, kamień taki spadł z serca, że nie ma gry i nie będę musiał, bo ja to jestem taki, że jak coś dostanę, to ja zawsze się staram z tego wywiązywać i robić jakiś materiał i tak w przypadku Mata Anomalies taka sytuacja miała miejsce, no wiedziałem, że nie będę grał, ale chciałem chociaż zrobić dla Was ten unboxing, pokazać tą figurkę, chociaż wiedziałem, że tak gry nie będę odpalał, ale też, żeby być w porządku względem wydawcy gry na Polskę. Także zachęcam do sprawdzenia sobie trailera, czy jest to gra dla Was, czy nie dla Was. Z tego co widziałem, wyszła ona na PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxa i Switcha również. Także na wszystkie wiodące konsole możecie sobie tą grę zobaczyć, no i zdecydować, czy jest to tytuł dla Was, czy nie. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.